Okej, ludzie, kiedy skręcałem ten filmik, dostaliśmy jeden poważny wielki news. The Fazbear Fanverse Initiative. W skrócie Scott prowadzi kolab z twórcami fangame'ów i załatwi im oficjalne konsolowe porty, a także oficjalny merch. Kolab obejmuje obecnie 5 serii gier. Pop Goes Evergreen od Keina, Five Nights at Candy's 4 od Emila, jest jakaś nowa wersja The Joy of Creation od Nixona, pewnie remake starych gier. Będzie One Night at Flamtis 3 od Johna Chroma i remake FNAF od Fisnoma, twórcy Porkchopa. Twórcy AFFOS, który został zrzucony z Game Jolta i pewnie on jest częścią tego, co w tej chwili robi. Te nowe gry będą sprzedawane jako paczki na konsolach, na urządzeniach mobilnych, czyli na przykład dostaniemy wszystkie 4 FNAF, wszystkie 3 Flamtis, przy PopGo'ch i prawdopodobnie będzie to Arcade i Evergreen. I to jest dopiero pierwsza fala fangame'u, więc ewentualnie może być tego jeszcze więcej. I wszystkie te gry dostaną swój własny merch. Szczerze, nigdy nie byłem tak nakręcony na merch FNAFa, jak jestem teraz na merch PopGo'sa, na merch FNAFa. Warte wspomnienia jest też to, że niektóre gry muszą zostać trochę zmienione na potrzeby eventu, bo na przykład Flamti miał masę nawiązań do innych serii, na przykład do Kubusia, Puchatka i tak dalej. I gry już zostały zaktualizowane, żeby się tych nawiązań pozbyć. To naprawdę jest duży news. Największy z tego, co ostatnio dostaliśmy. Liczę, że post na subreddicie wbije 10 000 i będzie top 1 all time. Ale to tyle z tego newsu. Odcinek skupia się na tym, co działo się na rocznicę FNAFa i pora przejść do tego tematu. Ostatnio była rocznica, 8 sierpnia, 6. rocznica FNAF 1. Strasznie ten czas leci. Niedawno była 5. rocznica, słynne 5 Years at Freddy's. To był taki ważny numerek, już się nie powtórzy. Może kiedyś doczekamy się 5 dekad we Freddy's, ale wątpię, że wiele z nas będzie to pamiętało w 2064, jeżeli w ogóle dożyjemy. Dzisiaj skupimy się na tym, co się podczas tej rocznicy działo, a też z drugiej strony, jakie ludzie mieli wyobrażenia w temacie rocznicy, bo to też ważne pytanie. Zrobiliśmy sobie sporo oczekiwania i nie bez powodu, bo praktycznie zawsze mieliśmy wtedy coś fajnego. Niby na pierwszą rocznicę nie dostaliśmy nic, ale na drugą, na trzecią dostaliśmy zdjęcia z developmentu, na 4. rocznicę był wywiad dawko ze Scottem. Na 5. dostaliśmy teaser do Security Breach, do Freddy in Space 2 i jeszcze Scott dał nam wtedy nowe newsy na temat nadchodzących projektów. I cała sytuacja została jeszcze spotęgowana tym, że obecnie brakuje nam newsów. Cały community pragnie, żeby Scott czy Steelwool choć raz się z czymś odezwali, a rocznica FNAFa była dla wielu osób ostatnią nadzieją, która ostatecznie okazała się prawie niczym. Podczas samej rocznicy dostaliśmy 2 brakujące teasery z sylwetkami, a także jeden inny teaser. Musimy pamiętać, że Scott ogólnie rozpieszał nas tymi rocznicami. Wiele się zwykle w taki dzień nie dzieje. W większości tylko wielkie korporacje robią jakieś eventy i to często w okrągłą rocznicę, 5., 20., 35. i tak dalej. Sonic będzie miał dla przykładu 30. rocznicę gdzieś za rok. Zwykle najwięcej co dostajemy na rocznicę to jakiś fajny art urodzinowy, jak właśnie dostaliśmy od Steelwool tym razem. Czasami oczywiście deweloperzy chcą to jakoś uczcić, tak jak to robił Scott w poprzednich latach. Toby Fox od Andy Retaila też na ostatniej rocznicy dał sporo informacji na temat Deltaruna, developmentu tej gry, ale nie zawsze tak się dzieje. Nikt nie jest zobligowany, żeby robić jakiś wielki rocznicowy event każdego roku. Wydaje mi się, że cała chronologia tego, co działo się w okolicach 6. rocznicy FNAFa jest dosyć ciekawa. Udokumentuję to dla przyszłych pokoleń, żebyście wiedzieli, żebyście mogli książki do historii pisać. Jeśli będzie się zbliżało 7. rocznica FNAFa, to obejrzyjcie filmik jeszcze raz, żeby zobaczyć chaos, jaki się tutaj dział. Wszystko zaczęło się w czwartek, 2 dni przed rocznicą. Tego dnia miał miejsce State of Play, stream Sony z gier PlayStation. Bo to perfekcyjna okazja dla trailera do Security Breach. Pamiętajmy, że trailer Herb Wanted został wypuszczony dokładnie na takim samym streamie rok temu. Także skoro taki event miał miejsce ledwo 2 dni przed rocznicą, to było jasne, że jeżeli planują jakiś trailer, to pokażą ten trailer 6 na wielkim evencie, zamiast czekać na rocznicę i zrobić sobie jakiś swój własny mały reveal. Trailer pojawiłby się albo na dużym streamie, albo w ogóle. Community nie pomagało to, że w międzyczasie miały miejsce 2 fanowskie wycieki gameplayu. Wszystko było oszukane. To jeszcze dosłownie 10 minut przed streamem dostaliśmy plakat, który pokazał nam wszystkie główne postacie. Nie widzieliśmy jeszcze Wani w takim pełnym designie, czymś więcej niż tylko figurka, ale poza tym wszystko było spoko. To były też rysunki, z których Scott był zadowolony w przeciwieństwie do tych na pierwszym wycieku z kalendarzem. Nakręciło to ludzi, wyglądało jakby pokazali ten plakat odrobinę za wcześnie. Był on specjalnie zaplanowany na ten dzień, bo tego samego dnia wychodzi trailer. A trailera nie było. Ogólnie cały stream był dosyć kijowy, ma duże dislike ratio na wszystkich filmach. Zmarnowali jakieś 10 minut na tłumaczenie bardzo oczywistych kontrolek do jakiejś nawalanki. Najzwyczajniejsze, intuicyjne kontrolki i wykorzystajmy końcówkę streama, żeby ludziom powiedzieć kliknij A, żeby uderzyć.
Najbardziej podobał mi się z całego streama Spelunki 2 osobiście. Najwięcej co dostaliśmy tego dnia, bo to był czwartek, czas na special delivery, to skin z pieczonej chiki. Także to był pierwszy zawód, ale cóż, to nawet jeszcze nie był główny event. To było takie, może będzie, może nie będzie. Od tego momentu było jednak już jasne, że trailera nie dostaniemy. Albo tutaj, albo w ogóle. Nie ma sensu zrezygnować z dużego eventu, tylko po to, żeby potrzymać go 2 dni dłużej na jakiś swój mały własny reveal. Myślałem nad tym chwilę przed streamem, ale State of Play było zawsze uważane za taką dziwną nazwę, czemu sobie nazwało to w ten sposób. W końcu ogarnąłem, możliwe, że późno, pewnie dużo ludzi to ogarnęło, ale wzięli PlayStation, odwrócili kolejność Station Play i zmienili, żeby podobnie brzmiało, ale robił jakiś sens. State of Play. Taka lekka gra słowna na nazwie konsoli, taka ciekawostka. Wciąż nie zaczęliśmy jeszcze rocznicy, mamy 7 sierpnia. Scott dał nam nowy teaser z Wani, teaser Obey. Myślę, że wypuścił go z powodu plakatu, który został pokazany dzień wcześniej. Nie jestem już pewny, co mam nazywać wyciekiem, a co nie. Scott nazwał to wyciekiem, powiedział, tak się robi wycieki, używa się gotowego artu, a nie koncept artu. Ale ogólnie, najwyraźniej, normalnie po prostu ogłosili to. Po prostu bez wiedzy Scotta. Nie wiem, czy to nazwać wyciekiem, czy nie. Teaser oczywiście pojawił się na Scott Games. Widzimy wyraźnie Wani, napis Obey, podporządkuj się. W tle widać telewizory, co ludziom kojarzy się z trailerem Help Wanted, ale ogólnie takie najoczywistsze znaczenie to byłoby coś w stronę propagandy. W kodzie źródłowym nic nie ma. Dialog w kodzie był dodany rok temu na 5. rocznicę. Co jednak najważniejsze w tym teaserze to pytanie, dlaczego Scott go wrzucił dzień przed rocznicą? I oczywiście takie pytanie sprawiło, że ludzie zaczęli jeszcze mocniej nakręcać się na ten dzień. Mówiło się, Scott jest pewny siebie, więc nie przeszkadza mu wrzucenie tego teaseru wcześniej, bo na rocznicę ma coś znacznie lepszego. Nie miał. To też dosyć ważny temat do omówienia. Temat rocznicy, tego jak Scott się nią zajął. Scott powiedział, że jest dużo dzisiaj do zrobienia. Sugeruje dużo atrakcji. I sam dał nam mały bonus, w którym były 2 niewykorzystane teasery z sylwetkami animatroników, Glamrock Chica i Roxanne. I tyle. Nie dostaliśmy nic więcej, koniec atrakcji. Ten jeden komentarz bardzo zdziwił ludzi, bo jak dużo atrakcji, jak na tym się skończyło. Co Scott tutaj miał na myśli, to masa atrakcji ze strony fanów. W rocznicę gry masa ludzi przygotowała fanarty, podziękowań dla Scotta, własne słowa do community. Jeśli o to chodzi, to naprawdę dużo się wydarzyło tego dnia. Przeglądając komentarze Scotta z 8 sierpnia można zobaczyć parę postów, które on osobiście zauważył i skomentował. A oczywiście zauważył dużo więcej. Tutaj jest świetny art dla przykładu. Możecie przyjrzeć, co on tam przyglądał. Tutaj Scott nazwał Cupcake'a Carlem, co było debatą ostatnio, bo Illumix powiedział Carl, zaraz usunął. Teraz mamy słowa Scotta oficjalnie, Carl the Cupcake. Ale taki jest mniej więcej morał całej historii. Ludzie zawiedzeni rocznicą w głównej mierze skupili się na nowościach od Scotta, a ten dzień polegał po prostu na zrobieniu czegoś fajnego, na przyglądaniu się, co zrobili inni. Na subreddicie wrzuciliśmy naprawdę świetny banner rocznicowy zrobiony przez Turntail. No i była masa posłów do przelecenia. Dobry dzień. Niestety Web Archive nie ma żadnego snapshota z 8 sierpnia, więc nie mogę dać wam jakiegoś linku do tamtego punktu w czasie. Jest dosłownie snapshot z 7 sierpnia, Kijowo. Ale nic. Taka była rocznica, powiedziałbym, że udana. Scott dał mniej niż zwykle, ale jednak wciąż dużo się działo. Wciąż słowa Scotta mają tutaj sens, było dużo do roboty. Także jak będzie 7 rocznica, pamiętajcie, że Scott nigdy niczego nie obiecywał. Jak będzie coś większego, to będzie, jak nie, to nie. Jeżeli za rok rocznica też będzie podczas suszy związanej z brakiem jakichś newsów, może będziemy czekać na Into Madness, może na coś innego, to jeszcze nie powód, żeby oczekiwać wielkich revealów na rocznicę. Dla Scotta oczywiście byłoby lepiej przygotować coś, bo nawet jakieś nieduże development picks pomogą mu uspokoić community, ale nie musi tego robić, zależy całkowicie od niego. Tyle na temat rocznicy. Z innych ostatnich newsów Scott napisał jeden e-mail, który wydaje się sugerować, że gra wciąż jest planowana na 2020, także spokojnie, aż tak ile z tym wszystkim nie jest. Inny news to nowa postać w Special Delivery. Firma teaseruje Balorę i wygląda na to, że teaseruje też wszystkie pozostałe Funtime animatroniki. Mamy tutaj plakat, mamy pokręconą magię, która pasuje do Funtime Freddy'ego i Bonbona, wygłodniałe zwierzęta, czyli Funtime Foxy'ego drapieżnika, hipnotyzujące tańcze, czyli Balorę i zabawę z klaunami, czyli z Enardem. Taka przynajmniej jest moja interpretacja tego teasera. Widzimy cień Balory z boku, więc najpewniej ona jest pierwsza. 13 sierpnia został pokazany też nowy design kalendarza Security Breacha. Dostaliśmy ważny reveal. Ludzie się śmiali, że Pizzaplex to w skrócie Pipi. Jak się okazuje, oficjalna nazwa lokacji to Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, więc skrót to FFMP. Koniec z żartami. Na kalendarzu widzimy też bardzo fajnie narysowane kreskówkowe designy Glamrocków. Parę ludzi dostało już merch Security Breacha, plakat czy nawet figurki, ale to tyle. Tyle z newsów.
Nadchodzą fajne rzeczy, do końca roku już niewiele czasu. Powiedzcie, jak wy sobie wyobrażacie rocznicę gry. Do zobaczenia w następnych odcinkach.